Was serdecznie w 10. już odcinku podcastu Odgłosy Sztuki, którego tematem będzie przede wszystkim malarstwo, ale nie tylko. Będziemy rozmawiać także o obiektach i instalacjach w przestrzeni publicznej. Moją gościnią dzisiaj jest krakowska artystka Kinga Nowak, malarka, rzeźbiarka, autorka obiektów przestrzennych. Kinga jest absolwentką Wydziału Malarstwa Krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych. Jest związana zawodowo z tą uczelnią, a od tego roku poprowadzi własną pracownię malarstwa. Jej instalacja Wyspia znajduje się w zbiorach Zamku Królewskiego na Wawelu. Jej prace są także w kolekcjach Muzeum Narodowego w Krakowie i w Gdańsku, Muzeum Fotografii w Krakowie, a także w kolekcjach prywatnych. Kingo, cieszę się, że możemy dzisiaj gościć w Twojej pracowni. Bardzo Ci dziękuję za zaproszenie do udziału w rozmowie i cieszę się, że się możemy spotkać. Chciałabym słuchaczom na początku zarysować takie pole Twojej twórczości, trochę opowiedzieć o tym, czym się zajmujesz i przyglądając się Twojej stronie internetowej, Twojemu Instagramowi, oglądając Twoje prace na żywo, to co mi się przede wszystkim rzuca jako taki główny wyróżnik Twoich prac, to jest to połączenie figuracji i abstrakcji, więc żeby zacząć w ogóle ten temat, chciałabym Cię zapytać, co było pierwsze w Twojej twórczości? Od czego zaczęłaś? Co było punktem wyjścia dla Ciebie? Czy ta sztuka przedstawieniowa, czy abstrakcja właśnie? No, myślę, że najpierw jednak było przedstawienie. Jak sięgam do swoich najwcześniejszych prac, to są to prace przedstawieniowe na pewno. Chociaż kiedy gdzieś tam odgrzebuję jakieś prace faktycznie z dzieciństwa, to widać w nich dosyć dużą syntezę. To znaczy, oczywiście przedstawienie jest, ale nawet ostatnio się zdziwiłam, natknęłam się na jakieś prace, rysunki, obrazki i były dosyć tak syntetycznie potraktowane, więc może ta inklinacja moja do jednak syntetyzowania i do jakby abstrahowania już gdzieś tam była, chociaż jej wtedy absolutnie ani nie widziałam, ani nie wyczuwałam i byłam bardzo przejęta przedstawieniem. Czyli jak w ogóle zaczynałaś malować, czy zaczynałaś swoje studia na akademii, to nigdy nie dążyłaś do tego, żeby to Twoje przedstawienie było takie bardzo realistyczne? Dążyłam i myślę, że to było też związane z tym, jak wyglądała też dydaktyka na akademii. Aha. To, co było jakby wymagane od kandydatów, to też w jakim klimacie się kształciłam, bo jakby obcowałam ze sztuką, która była głównie sztuką No przedstawieniową, tak? właśnie. I jakby te tropy abstrakcyjne odkryłam tak naprawdę dużo później i właściwie już zupełnie na własną rękę, bo po prostu jakby w przestrzeni uczelni tego tematu jakby nie było tak naprawdę. Mhm. A powiedz, bo w Twoich obrazach można odnaleźć i chciałabym o tym tak szerzej porozmawiać, inspirację sztuką dawną, ale chciałam powiedzieć właśnie o jaką sztukę chodzi. Chciałam, żebyś Ty to nam tak naprawdę opowiedziała. Jakiego to są rodzaju inspiracje, które się znajdują w obrazach? Mhm. Myślę, że źródło tych inspiracji jest w podróżach. Przede wszystkim tkwi w podróżach. W tym, że właściwie od najwcześniejszych lat zwiedzałam bardzo dużo. Miałam możliwość mieszkać w różnych miejscach i obcować ze sztuką muzealną. I po prostu te obiekty jakby oddziaływały na mnie bardzo silnie. I w pewnym momencie, kiedy też widziałam je w ich naturalnym środowisku, czyli na przykład, nie wiem, zwiedzając gdzieś Grecję albo Włochy, różne miejsca, prawda, to one w pewnym momencie zaczęły po prostu wchodzić do obrazów. Znaczy jakby ten kontrast intrygował mnie i ciekawił, że jakby w przestrzeni obrazu może się znaleźć coś, czy obiekty, czy coś, co ma znaczenie i co przywołuje zupełnie różny czas, czyli gdzieś prehistorię, naszą współczesność, naszą obecność i że to się w obrazie potrafi w jakiś sposób połączyć. To, co mnie jakby taki punkt wyjścia do mojego pytania tutaj był, w jaki sposób, no właśnie, przede wszystkim ta
sztuka czy to starożytnej Grecji, czy starożytnego Rzymu. W jaki sposób ty widzisz jej aktualność? To znaczy, czemu no właśnie umieszczasz ją w obrazie i w swoich kompozycjach? Czy mi się wydaje, że ona jest wciąż aktualna, bo choćby w przestrzeni reklamy bardzo często wykorzystywana na przykład, więc to nie jest tak, że ona gdzieś straciła na swojej aktualności. Nie, jest jak najbardziej obecna i przetwarzana w ogóle przez świat choćby popkultury. To, co mnie intryguje w jakiś sposób, to jest kontrast pomiędzy byciem muzeum i wyjściem na zewnątrz, czyli ta relacja taka jakby tego zderzenia pomiędzy historią a aktualnością i jakby tym czasem pomiędzy. I wydaje mi się, że tak jak mówię, że w obrazie się, znaczy, czy to jest wciąż aktualne? No, mam wrażenie, że jakby budując taki kontekst, te dzieła dawne, czy te rzeźby stają się na nowo aktualne. Zresztą one dla nas są jakby symbolami, prawda? Jeżeli, nie wiem, przywołujemy Artemidę albo jakieś postaci z greckich mitów, one wciąż w naszej kulturze żyją, więc jeżeli sięgam po nie w jakiś sposób, przedstawiając je, no to jakby te konotacje związane z tymi mitologicznymi postaciami na przykład no, automatycznie jakby oddziałują, tak? Tak mi się wydaje, że jakby wnoszą tę warstwę też symboliczną, tak. A powiedz, bo wspomniałaś o podróżach, o zmianie miejsc zamieszkania. Odnosisz się do sytuacji z czasów studiów, kiedy zwiedzałaś muzea? Czy to jest jakby taki ciągły proces? Tak jak z tym zmianą miejsc zamieszkania. Czy mówimy o pewnym okresie w twoim życiu, kiedy to następowało i ten okres wpłynął na twoją twórczość? Czy jest to pewna kontynuacja działań? Jakbyś tutaj mogła coś doprecyzować? Chyba i to po prostu. To znaczy te wyjazdy w trakcie studiów, ale też wcześniej, kiedy mieszkałam za granicą jeszcze w podstawówce, na początku liceum i potem już na studiach, w różnych miejscach jakby... W różnych, czyli gdzie? Powiedz coś więcej. Jako dziecko mieszkałam niedaleko Düsseldorfu i tam chodziłam do szkoły. Także miałam też możliwość zwiedzenia, choć nie byłam może taką jeszcze świadomą odbiorczynią sztuki, tak, ale no jakby coś się zostało. No wiele muzeów i w Niemczech, i w krajach Beneluxu. No miałam po prostu to jakby na wyciągnięcie ręki, mogłam rzeczywiście to zobaczyć. No a później w trakcie studiów wyjechałam do Francji, zostałam tam 2 lata. Studiowałam w École des Beaux-Arts i tam się już zetknęłam ponownie zresztą ze sztuką afrykańską, bo jest jej tam faktycznie dużo, więc to był dla mnie też wyjątkowy pobyt i który po prostu może nawet nie działał na mnie tak, jak byłam w tamtym miejscu, natomiast on jakby działa na mnie z opóźnionym to działanie się przedłuża w czasie, tak. No to, bo tak mówisz o czasie liceum, to jak to się stało, że po tych zmianach miejsca zamieszkania chciałaś studiować w Krakowie malarstwo? No, jakby rodzinnie wróciliśmy do Krakowa i dla mnie to było oczywiste, że zdaję tutaj na uczelnię, ale też no, miałam takie poczucie, że muszę gdzieś wyjechać, że muszę coś jeszcze zobaczyć, że muszę jakby sprawdzić inną uczelnię. W trakcie studiów? Tak, tak. Studiowałam w tym czasie też germanistykę na UJ przez chwilę i potem jakby nie skończyłam tej germanistyki, wyjechałam do Francji, a potem już pracując z kolei wyjechałam też na kilka miesięcy do Londynu, gdzie miałam zajęcia ze studentami w jednej z uczelni, to się nazywa London College of Communication i tam mnie bardzo też dużo nauczyło, muszę powiedzieć, chyba najwięcej. Nim cię zapytam o dydaktykę, chciałabym wrócić do tego wątku, który tak tylko napomknęłaś o nim, mianowicie o motywach zaczerpniętych ze sztuki afrykańskiej w twojej twórczości. Skąd to się w ogóle wzięło? No, jesteśmy powiedzmy w centrum Europy, w Krakowie. Skąd ta inspiracja? Czemu ona ma służyć w twojej sztuce?
Tu już muszę sięgnąć naprawdę do głębokiego dzieciństwa, które spędziłam w Olkuszu, w takim mieście położonym pomiędzy Krakowem a Katowicami mniej więcej. I tam grupa społeczników, do których należała również moja ciocia, współtworzyło Muzeum Afrykanistyczne ze zbiorów lekarza, który działał na tym terenie, Bogdana Szczygła, który przez lata mieszkał w Nigrze i tam zebrał dosyć duży zbiór różnych eksponatów i postanowił je udostępnić w Olkuszu Widzom. To muzeum do dziś działa. Ciekawa historia. A ja poprzez właśnie jakby moją ciocię, która się mną opiekowała, w jakiś sposób wychowywała, miałam bardzo bezpośredni kontakt z tymi obiektami. Po prostu. Mogłam je dotykać, ubierać. Bo rozumiem, one jeszcze To wtedy były- nie były częścią muzeum, tak? To Znaczy, muzeum było ta- wtedy zakładane? Ono było wtedy zakładane, tak. Wtedy ta grupa ludzi, bardzo dobrze to pamiętam, miałam wtedy około 6 lat, może 7. Po prostu pracowała nad ekspozycją, układała w gablotach biżuterię, obiekty, przedmioty. Budowano po prostu te ekspozycje z masek, z różnych też części garderoby, ubrań, głównie Tuaregów, bo jakby na tym terenie ta ludność, która tam mieszkała, to właśnie Tuaregowie. Notabene chyba jedyna taka, w której jest matriarchat rządzi. O. Tak. Dziedziczy się również wszystko po matce. Kobiety posiadają, kobiety są właścicielkami domów, są właścicielkami jakby całego dobytku i one mają po prostu One są też władzę. decyzyjne, tak? Tak. W tym tak. To jest wyjątkowe, chyba jedyny taki naród, można powiedzieć, wędrowny w Afryce subsaharyjskiej, bo to jest i Algieria, Mali, właśnie Niger, gdzie ci ludzie, oni się też nazywa się ich też we Francji nazywają chyba les gens bleus, czyli ludzie błękitni, bo oni mają takie błękitne, jakby owijają się w takie błękitne szaty, chroniąc się oczywiście od piasku i od słońca. I mężczyźni tam zakrywają twarze, nie kobiety. Choć jest to... Bardzo ciekawa historia. Tak. I oni tworzą rzeczywiście przepiękne rzeczy, przepiękne obiekty. Zresztą właśnie cała sztuka afrykańska i to, co mnie w niej fascynuje zupełnie, to jest to, że te wszystkie rzeczy są tworzone po coś. To znaczy one są piękne same w sobie, są zupełnie abstrakcyjne. Nie są tylko dekoracyjne? Nie są tylko dekoracyjne, zazwyczaj mają jakąś funkcję. Funkcję praktyczną. Funkcję praktyczną, tak. A powiedz mi, no bo mówisz o czasie, kiedy miałaś 6 lat i jak ta fascynacja potem do ciebie wracała, już jak byłaś nastolatką, jak poszłaś na studia, czemu to było aż tak silne doświadczenie i może były jakieś jeszcze inne twoje momenty zetknięcia się ze sztuką afrykańską, które to doświadczenie jakoś przywoływały, I wzmacniały? wzmacniały, tak, na pewno. Znaczy w domu pojawiały się jakieś obiekty małe, gdzieś tam jakaś maska. Pamiętam bardzo dobrze te rzeczy i one jako takie obiekty gdzieś w starym domu, w którym mieszkałam, jakby budowały też trochę nastrój tego miejsca i takiej trochę niesamowitości. Więc na pewno dla mnie jakby dla wyobraźni dziecka to było na pewno jakieś ważne przeżycie. Nieświadome wtedy, jeszcze nieuświadomione. Dopiero, tak jak mówię, wydaje mi się, że to przyszło po czasie. Bo jakby od początku nie miałam problemu z jakby, tak mi się wydaje, z jakimś takim zrozumieniem tej syntezy, tej sztuki i afrykańskiej właśnie. To znaczy nie miałam wrażenie, że ona do mnie bardzo bezpośrednio przemawia w ten sposób. I właściwie wydaje mi się, że moja droga do abstrakcji wiedzie właśnie przez tę sztukę. A czy były potem jakieś takie momenty, wystawy sztuki afrykańskiej, które, tak jak mówię, wzmocniły to twoje doświadczenie czy zainteresowanie Tak, na tymi pewno. motywami? Bardzo ważną na pewno doświadczeniem była wystawa, która
się odbyła w Martin Gropius Bau w Berlinie. To był rok chyba 90, bodajże 8. Odwiedziłam wtedy w Berlinie moją mamę, a studiowałam w Paryżu. Hm. I zobaczyłam tę wystawę i po prostu nie mogłam z niej wyjść. Po prostu obchodziłam ją w kółko. Bez jednej przerwy się już kończyła i pamiętam, że moja mama powiedziała: musisz ją zobaczyć, musisz ją zobaczyć. Kupiła mi ten album taki niesamowity. Nazywa się Afryka, tak? The Art of the Continent, czyli jakby sztuka pewnego kontynentu, tak? Ja po prostu nie wiem, nie mogłam stamtąd wyjść zupełnie. I rzeczywiście ten album mi towarzyszy do dziś. Stale do niego sięgam. Jakby jest moją dużą inspiracją. W międzyczasie oczywiście zbierałam też inne albumy, czy też znajomi, którzy wiedzą, że się tym interesuję, czasem przynoszą jakieś rzeczy, czy jakieś maski, czy też inne jakby ciekawe publikacje. No ale ta jest taka, do której po prostu sięgam stale i tam są i rzeźby, i rękodzieło, i obiekty z bardzo różnego też, z różnych okresów, jak rozumiem. i różnych też jakby części Afryki, tak? Także tam jest no na przykład bardzo charakterystyczne jest takie państwo, które się nazywa Burkina Faso i budynki w nim są pomalowane na takie czarno-białe jakby wzory. Aha. Takie trójkąty, kwadraty. Wszystko jest takie czarno-białe. Po prostu to wygląda zupełnie jak narysowane w jakimś komiksie wręcz, można by powiedzieć. To jest kompletnie niesamowite. I takie są też te maski. To znaczy je właśnie łatwo rozpoznać z tego terenu, bo one po prostu mają tą charakterystyczny wzór. Także no jakby To może to zupełnie inny świat. Może zapytam wizualny. Cię dalej, bo opowiadałaś o swoich podróżach do Grecji, do Włoch, a w związku z tymi motywami afrykańskimi od razu nasuwa mi się to pytanie, a A w kiedy do Afryce Afryki? byłaś? Tak. Nie byłam jeszcze w Afryce, muszę powiedzieć, że nie byłam rzeczywiście. I może opowiem tutaj krótko, bo kiedy w Olkuszu ta grupa ludzi tworzących to muzeum się spotykała i oni mieli taką, mieli chęć, znaczy w planach mieli wielką podróż do Afryki. I ta podróż, przygotowywali się do tej podróży przez kilka lat. Pamiętam, że nawet zapisywali, co wezmą, co zabiorą, co jest potrzebne. Zresztą były takie czasy jeszcze bardzo siermiężne, więc jakby nie było, to trzeba było zebrać faktycznie jakiś tam no nie wiem, To czas różne sprzed rzeczy. internetu, jak rozumiem. Tak, no nie, no też. zupełnie. No. I oni nigdy do tej Afryki nie pojechali. To była ich taka trochę mityczna podróż. No jakby, A czemu to się nie wydarzyło? Ze względów finansowych? Myślę, że też, na pewno. Ale też po prostu może to już nie był czas, jakoś nie wiem. Trudno mi powiedzieć, nie byłam aż tak jakby świadoma tego, co tam się właściwie stało, ale rzeczywiście do tej wyprawy nigdy nie... To była wyprawa to się nazywało. Dzisiaj się może jedzie łatwiej do Afryki, a wtedy to była wyprawa. I faktycznie jakby organizował ją właśnie doktor Szczygieł, który miał bardzo duże doświadczenie, prawda, w przemieszczaniu się na tym terenie, no ale jakby do tej wyprawy nigdy nie doszło. I ja jeszcze na razie też tak mitycznie podróżuję. To znaczy jeszcze nie, faktycznie nie, ale myślę, że gdybym chciała zwiedzić, to już chciałabym zwiedzić tę Afrykę nie tak turystycznie, tylko właśnie bardziej w głąb. Ale w tej chwili jest to chyba niemożliwe, gdyż nie jest tam zbyt bezpiecznie. Więc wciąż jeszcze chyba muszę odłożyć te plany. Bo jak w swoich pracach sięgasz po symbolikę z kultury starożytnej Grecji czy Rzymu, no to jest to, można powiedzieć, symbolika kulturowo przez nas rozeznana. To znaczy to są takie obrazy, które czytamy. Tak. Pytanie, no jak w przypadku sztuki afrykańskiej, którą malujesz, bo ona wydaje mi się, mimo tego, że sztuka współczesna afrykańska jest teraz w tak zwanej modzie, ona ciągle jest przez nas mało rozpoznana, jest taka obca, prawda? Jest i myślę też, że no, mam z tym pewien, muszę powiedzieć, problem, to znaczy, który polega na tym, że
zdaję sobie sprawę z tego, że sięgając po pewne obiekty, nie do końca mogę znać ich znaczenie. I jakby Nie boisz się tego? trochę się boję. Boję się, bo też wydaje mi się, że sięgam, że jakby poruszam się na terenie, który, tak jak powiedziałaś, nie jest mój, tak? Nie jest z naszej kultury. Co innego, jeżeli, nie wiem, przywołuję jakąś rzeźbę grecką albo, nie wiem, coś nawet z naszego gdzieś tutaj najbliższego terenu, to jak najbardziej tak i jestem też do tego uprawniona. Natomiast z sięganiem do sztuki afrykańskiej jest trochę tak, że tutaj jest pewien problem, no bo po pierwsze jest to kultura odległa i rzeczywiście wielu rzeczy nie wiemy. Na przykład w moich obrazach często kobiety, a właściwie zazwyczaj kobiety noszą maski. W Afryce kobiety nie mogą nosić masek. A więc to jest taka już pierwsza rzecz, prawda, która tutaj zgrzyta. Ale też jakby staram się z niej korzystać w możliwie jakby delikatny i subtelny sposób. Nie chciałabym, żeby to było, znaczy to jest moja fascynacja bardziej, aniżeli zawłaszczanie czegoś. To jest jedno, a dwa, no zdaję sobie z tego sprawę, tylko że my jakby funkcjonując w naszej przestrzeni, mając dostęp do tak szerokiej kultury, trochę czujemy się, że jakby jesteśmy z różnych światów i może sobie trochę uzurpuję to prawo, ale tak intuicyjnie Znaczy do często tworzenia własnego korzystam. języka z tych Tak, symboli, które widzisz. dokładnie. Tak? A powiedz jeszcze, no bo mówiłyśmy właśnie o tej tradycji akademii, jednak dydaktyce, która no, uczy malarstwa przedstawieniowego, realistycznego. I jakbyś może jeszcze trochę opowiedziała o tym, w jaki sposób doszło do tego przejścia w abstrakcji. To też nie jest taka abstrakcja czysta, powiedziałabym. Wydaje mi się, że to przejście nastąpiło poprzez pejzaż. Znaczy w tym pejzażu rzeczywiście nastąpiło pewnego rodzaju synteza jakby. Pisze zresztą o tym Karol Sienkiewicz w swoim tekście i rzeczywiście trafnie to zauważył, może nawet to lepiej zobaczyłam, że jakby pejzaż mnie na tę abstrakcję naprowadził i trochę nie mogę się go też wyzbyć. To znaczy się w tej abstrakcji, którą w tej chwili maluję, gdzieś jakieś odniesienie, znaczy trochę z tym walczę, do pejzażu czy do czegoś jednak przedstawiającego jest, chociaż staram się to też świadomie Niwelować? zaburzać. To znaczy no nie chciałabym, żeby jednak to był język form przede wszystkim, a to, że to może być jakby gdzieś tam interpretowane jako pejzaż, żeby było jakby drugorzędne, tak, bo myślę, że jednak abstrakcja jest przede wszystkim, buduje się ją zupełnie inaczej, jest przede wszystkim jakby dialogiem form i kolorów i pewnych napięć i kierunków, ale właśnie pozbawionych bezpośredniego znaczenia. Choć jak popatrzę na taką abstrakcję z naszego tutaj bliskiego pola, czy choćby Wróblewskiego, czy Nowosielskiego, to też są abstrakcje, które do czegoś się odwołują, prawda? Zazwyczaj. Są symboliczne. Są symboliczne. Natomiast no właśnie, tej przestrzeni, właśnie może miałam jakby w obiektach przychodzi mi to zupełnie naturalnie, jakby nie odwołuję się do niczego, prawda? Natomiast w obrazie przez może moje doświadczenie wieloletniej jednak pracy z figuracją, jakby tutaj jest, jakby problem jest trochę inny, bo jednak buduję na płaszczyźnie, tak, obraz, ale może chciałam tutaj przywołać słowa takiego bardzo, jednego z moich ulubionych malarzy amerykańskich, Stanleya Whitneya, który powiedział, że on w pewnym momencie, też malując abstrakcję, zobaczył, że przestrzeń jest w kolorze. I to go niesamowicie uwolniło. To znaczy, że jakby w abstrakcji nie szukamy przestrzeni, nie budujemy tej przestrzeni na zasadzie iluzji, jakby pejzażu czy czegokolwiek, tylko widzimy, ta przestrzeń jest w kolorze, tak? No tak jest u Rodki, tak jest po prostu wielu abstrakcjonistów faktycznie ten kolor ma swoją przestrzeń i to mnie jakoś kiedy jakby myślę o abstrakcji, to te słowa mnie jakoś tak
przewodzą moim myśleniem, Mhm. że tutaj w przestrzeni jakby trzeba szukać właśnie nie w iluzji, a w samej płaszczyźnie koloru. Są też obrazy, w których łączysz ten wątek przedstawieniowy, symboliczny z abstrakcyjny, więc tutaj ja mam takie wrażenie, że ta ewolucja nie dąży, czy nie ma takich ostrych granic, tylko mamy do czynienia ciągle z pewnego rodzaju przejściami, więc ja rozumiem, że to u ciebie nie jest takie deklaratywne, że od teraz będę tworzyć obrazy wyłącznie abstrakcyjne, odchodzę od tej przedstawieniowości, która była też Chyba wcześniej w nie. mojej To znaczy, sztuce. nie wiem, co czas pokaże, Mhm. ale na razie jakby staram się nie zamykać żadnej drogi, bo one się nawzajem u mnie uzupełniają i ja po prostu czerpię z tego, że w pewnym momencie mam potrzebę namalować obraz figuratywny, a potem jakby zrobić serię prac, które są abstrakcyjne i jakby jedno wychodzi od drugiego trochę i też wynika z braku jakiegoś, czy jakby tu mi brakuje syntezy, a tam mi za chwilę brakuje narracji i po prostu to się w taki sposób Mhm. uzupełnia. Zaczęłaś przed chwilą już o tym mówić, że sztuka abstrakcyjna to w twoim przypadku nie tylko malarstwo, ale także obiekty, w tym chociażby instalacje na zewnątrz, w przestrzeni publicznej. To jest przecież całkiem inny rodzaj myślenia i to, co mnie ciekawi, to w jaki sposób doszło u ciebie do tej potrzeby w głowie, żeby zacząć tworzyć obiekty i jak różna jest ta praca od malowania obrazów. Zupełnie różna, jest dużo szybsza, dużo bardziej dynamiczna. O, No tak. Doszło do tego w taki sposób, że w pewnym momencie uwolniłam się od obrazów fizycznie, to znaczy zupełnie wyszły jakby z pracowni i wtedy poczułam się nagle wolna i jakby zaczęłam po prostu budować, jakby robić to, o czym wydawało mi się, że po prostu marzę od dawna, więc po prostu marzenie trzeba spełnić. W związku z tym po prostu aha. zaczęłam budować takie nieduże obiekty przestrzenne, najpierw z tektury. No i potem, ale też to się wzięło też z tego, że nie bardzo potrafiłam w malarstwie jakby przejść do abstrakcji w taki radykalny sposób. Mhm. To był proces. To jest proces, który już trwa kilka lat, tak? I, i który się rozwija jakby równolegle. Natomiast w przestrzennych formach stało się to po prostu z dnia na dzień. I nie wiem dlaczego. Po prostu nagle się to wydarzyło. Zaczęłam mieć bardzo dużo pomysłów. Zaczęłam tworzyć te prace bardzo szybko. Zaczęło mi to przynosić totalną frajdę i satysfakcję, że po prostu robię takie rzeczy i to jest i super. Miałam też akurat życiowo taki moment, że nie za bardzo mogłam spędzać długo czas przed płótnem, bo jednak malarstwo jest bardzo czasochłonnym procesem. Mhm. Natomiast ponieważ obiekty tworzyłam szybko, to jakby wychodziłam z pracowni i cały czas jakby byłam w procesie, przychodziłam, bardzo szybko powstawały następne. I jakby ten moment pracy i weryfikacji, czy dobrze, czy źle, następował bardzo szybko. W obrazie to jest proces, który też jest technologiczny, więc muszę czasem poczekać, bo farba musi wyschnąć, zanim do czegoś się wróci. Malowany obraz, z którego się nie jest zadowolony, potrafi zepsuć wszystko, życie wręcz po prostu, na pewno humory po prostu na długi czas i aż się go nie poprawi i aż nie będzie po prostu satysfakcjonujący dla osoby, która go tworzy, to jest po prostu, nie daje spokoju, tak? Jest to takie poczucie po prostu jakby takiego, to po prostu uwiera, no, jak kamień w bucie, no. Mhm. Natomiast z formami przestrzennymi jakby pracuję, tak jak mówię, dużo bardziej dynamicznie no i nie wiem, skąd to się wzięło. Myślę, że to się wzięło w dużej mierze też z oglądania po prostu sztuki abstrakcyjnej, sztuki afrykańskiej, tak? Znaczy nie tylko abstrakcyjnej, ale w ogóle po prostu ich obiektów. Te obiekty mają w sobie bardzo dużo syntezy i ja potrzebowałam po prostu od początku coś takiego stworzyć. A nie mając doświadczenia oczywiście w rzeźbie żadnego, bo to muszę powiedzieć, że Mhm. nigdy w glinie, znaczy lepiłam, ale bardzo niedużo i raczej były to malusieńkie postaci moich bliskich. I zrobiłam taką serię kiedyś rzeźb, Aha.
ale to tyle. No dobrze, to co mnie bardzo ciekawi, jeśli chodzi o Twoje obiekty, to jest sam proces, który miałam też przyjemność kilka lat temu obserwować i ostatnio również. Jakbyś opowiedziała, jak wychodzisz od małego obiektu, który się nagle staje dużym elementem przestrzennym. Ja go w ogóle od początku widzę dużym. Po prostu robię Aha, mały, ale mam wrażenie, że on może, ja po prostu buduję go w taki sposób, czy robię mały obiekt, bo muszę. No nie mogę zrobić od razu 3-metrowego, ale najchętniej zrobiłabym go od razu w dużej skali. Także jakby nie aha, ty mam go widzisz potrzeby. dużym, no bo Tak, ja go zaczynasz widzę od dużym. takiej prostej, żeby spróbować to opisać, od takiej prostej tekturowej makiety, którą malujesz. Tak, Tak. najczęściej tak jest i korzystam z tektur, bo są najprostsze, najłatwiej, lekkie, najłatwiej się je jakby dostosowuje i jakby to jest taki bardzo podręczny materiał, łatwo dostępny. No ale Bo jeśli chodzi faktycznie o realizację już tych dużych obiektów, no to ja rozumiem, że musisz współpracować już z podwykonawcami, tak, tak? zdecydowanie. W ogóle przy realizacjach robię najpierw bardzo szczegółowe rozeznanie materiałowe i Mhm. czasem to po prostu trwa. Naprawdę jest to dużo dzwonienia, pytania, spotykania się. Mam też to szczęście, że mój tato jest konstruktorem, statykiem, więc na początku zawsze Masz wsparcie. mam wsparcie i pytam się, czy to się da tak zrobić. I tata się zastanawia, wtedy mówi, tak, da się to tak zrobić i liczy. Ale także pracujemy na początku zawsze jakoś razem i wtedy wiem, że po prostu, że mogę taki pomysł zrealizować, a potem oczywiście w momencie, kiedy wchodzi już wykonawca, to on najczęściej ten projekt musi jakby dostosować do swoich potrzeb i też do materiałów, z których korzysta, ale całe rozeznanie materiałowe robię sama. Albo po prostu wypytuję osoby, z którymi współpracuję i które wiem, że od nich mogę uzyskać jakąś informację. Współpracuję też z architektem przy wizualizacjach architektonicznych, Aha. z Michałem Ziobro, których pozdrawiam. Ale jakby bez tego oczywiście nie ma tej pracy. Muszę to konsultować. A powiedz, jakie to jest uczucie, kiedy możesz swoją pracę podziwiać na zewnątrz w ramach takich stałych ekspozycji, jakie są teraz chociażby w Muzeum Fotografii czy na Wawelu, no bo to jest całkiem inny wymiar Twojej twórczości. No i też całkiem inna liczba odbiorców, musimy to sobie powiedzieć, prawda? No tak, podobno rocznie przez Wawel przechodzą jakieś 2 miliony. To Niesamowite. dużo, ale no na pewno nie podziwiam, bo po prostu może to nie jest to słowo. Po prostu jakby muszę się z tym zmierzyć w przestrzeni i też zmierzyć się z tym, jak to wyszło. To jest zawsze taki najbardziej dla mnie stresujący moment, kiedy No bo nie jesteś w stanie muszę to wszystkiego zobaczyć. No przewidzieć, nie, oczywiście, prawda? że nie, absolutnie. To jest za każdym razem jest to duże zaskoczenie i pytanie, czy to się wpisze w przestrzeń i czy to tam będzie działało i czy będzie działało w relacji z odbiorcą. To jest dla mnie zazwyczaj z ludźmi. bardzo ważne, tak. Bo praca, która jest w muzeum, inaczej działa. Tutaj musi być praca, która w przestrzeni publicznej, jeszcze takiej odwiedzanej, to musi być praca, która dociera i do każdego odbiorcy z różnych zakątków świata, tak? Bo tacy przyjeżdżają i dla nich Wyspiański może niewiele znaczyć, ale Sztuka współczesna też może nie mieć może ani na pojęcia, przykład, prawda? a jednak chodzi o to, żeby w jakiś sposób odebrali tę pracę, prawda? I żeby nastąpiła jakaś relacja. Mnie zresztą to od początku bardzo interesuje, żeby widz był jakby wciągnięty w obiekt w sposób aktywny. Tak jak w Muzeum Fotografii te dwa obiekty jakby jeden widać przez drugi, one są w jakiejś swojej relacji między sobą, można je obchodzić i one też w pewnym momencie jakby widzimy pełne koło, pełny kwadrat, to są te anamorfozy tytułowe. I takie było założenie, czyli one pracują jakby z odbiorcą i pracują z przestrzenią. No i jakby na Wawelu jest podobna sytuacja, że jakby nie ma tej pracy bez ruchu i bez takiego doświadczenia jakby pełnego odbiorcy. Tak? To, że można przejść, wyjść,
wejść, zobaczyć jedno przez drugie, stworzyć własny kolor, który jakby pochodzi z tego, że się jakieś szyby nakładają na siebie. No tego nie jestem w stanie przewidzieć. Muszę tutaj założyć, że po prostu, że intuicja mi nie zmyli i że to będzie po prostu funkcjonowało, Że to zadziała. że to zadziała, tak. A jako takie ostatnie zagadnienie chciałabym wrócić do tematu dydaktyki, który się pojawił gdzieś na początku naszej rozmowy, bo mamy do czynienia z taką, wydaje mi się, ważną i ciekawą sytuacją, bo właśnie od października, od nowego roku akademickiego będziesz miała swoją własną pracownię malarstwa na Akademii. To nie jest rzecz powszechna i tu chciałabym, żebyśmy się może do tego odniosły, tak? Bo nie ma wielu kobiet, które prowadziły własną pracownię malarstwa. Tak się to dziwnie złożyło rzeczywiście, że kobiety, choć jest ich wiele na Wydziale Malarstwa i prowadzą różne pracownie, to jakoś do tych pracowni malarskich nie docierały. To znaczy w pewnym momencie, no, może ja przywołam, bo pracownie malarskie na naszym wydziale prowadziły 3 kobiety. Hanna Rudzka-Cybisowa, Janina Krałpę-Świderska i całkiem niedawno Teresa Kotkowska-Rzepecka. Tyle. To jest na przestrzeni... Koniec historii. Koniec historii. To jest naprawdę, to jest porażająco mało. Też widać w jakiej odległości czasowej, no bo Hanna Rudzko-Cybisowa, tak, no po prostu to są już wieki. Profesor Kotkowska prowadziła tę pracownię, wcześniej prowadziła przez lata rysunek i właściwie prowadziła tę pracownię pod sam koniec już pracy swojej na Akademii i myślę, że przed emeryturą nie zdążyła jej jakby rozwinąć. Miała raptem kilka lat, tworzyła ją, więc nie miała takiej możliwości rzeczywiście stworzenia jakby pracowania przez długi okres czasu i formowania tej pracowni. Janina Krałpę-Świderska prowadziła ścianę po Wacławie Taranczewskim, tak? A potem dopiero po iluś latach prowadzenia ściany otrzymała pracownię malarstwa. Także to też było tak, to nie było takie pełne, jakby to powiedzieć, tak? No i ja mam taką szansę niesamowitą rzeczywiście i bardzo się cieszę i no jak mam widzisz nadzieję, siebie w tej roli? że Jakie to będzie dla zamknę ciebie wyzwanie? Następne kobiety. Jakie wyzwanie? No ogromne. Znaczy się, ja mam bardzo dużo w ogóle dydaktyka jest moją dużą pasją. Muszę powiedzieć, że dużo się nad tym i zastanawiałam i jakby zbierałam dużo doświadczeń, będąc w różnych uczelniach i mając jakby ogląd na różnie funkcjonujące uczelnie w różnych kontekstach kulturowych, społecznych, ekonomicznych, tak? Bo jednak nasza też jest jakby miejsce jest specyficzne. I stworzyliśmy nawet w pewnym momencie takie wydawnictwo zeszyty malarstwa poświęcone właśnie dydaktyce wraz z profesorem Andrzejem Bednarczykiem i profesorem Michałem Zawadą. Próbując się zastanowić nad tym, jak ta dydaktyka wygląda, co jest nie tak, co powinno być lepsze, jak powinna wyglądać współczesna dydaktyka. Teraz sytuacja nas trochę zaskoczyła, dlatego, znaczy przynajmniej ja tak to odbieram, bo jest bardzo duży powrót do warsztatu i po prostu do malarstwa tak samego. Wcześniej się mówiło, że nasze uczelnie uczą jakby w stary sposób, tak? Nieadekwatny do współczesnych zapotrzebowań rynku, instytucji. I to jest prawda, tak było faktycznie. A w tej chwili jest taka sytuacja, że rzeczywiście jest bardzo mocny powrót i zapotrzebowanie na sztukę, na malarstwo, ale myślę, że trzeba go już uczyć też współcześnie, to znaczy nie ma co, jakby pewne wzorce się wyczerpały, bo czasy się zmieniły i jakby ta dydaktyka musi być tu i teraz i brać pod uwagę to, jak wygląda dzisiaj świat. Tak, no i przygotowywać artystki i artystów na ten rynek, z którym się będą mierzyć. Dokładnie. Już nawet będąc w akademii, prawda? Bo wiele i artystek, i artystów współpracuje z galeriami. Kingo, życzę Ci powodzenia.
w Twojej nowej roli na Akademii, a także, tak jak wspomniałaś, wielu satysfakcjonujących prac malarskich, ale i obiektów. Dziękuję za tę rozmowę. Bardzo dziękuję.